Cześć wszystkim, z tej strony Dance Portal Eurowizja.org i dzisiaj ze mną jest piosenkarz, songwriter i finalista polskich kwalifikacji na Eurowizję 2025, Kuba Szmajkowski. Kuba, cześć, jak się czujesz? Dzień dzień dobry, cześć wszystkim. Czuję się bardzo dobrze. Dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że miło nam się będzie rozmawiać. Też mam nadzieję. Dobrze, Kuba, to może wiesz, od początku takie leciutkie pytanka, takie na start. To pierwsze pytania. Instagram czy TikTok? TikTok. Dzień w domu czy wielka impreza? Zależy od moodu, ale obecnie niech będzie wielka impreza, bo już się nie mogę doczekać. Okej. Tworzenie muzyki w nocy czy rano? W nocy zdecydowanie. No proszę. Piosenka, która łamie serce, czy taka, która porywa wszystkich do tańca? Mm, Taka, która łamie serce. O, okej. Jakie jedno słowo najlepiej opisuje twoją osobowość na scenie? Moją osobowość na scenie? Tak jest. Wydaje mi się, że na scenie jestem taki bardziej charyzmatyczny niż na co dzień. No, okej. Eurowizyjny rekord w głosach jury, czy w televotingu? Hmm. Televoting. Oj, ja uważam, że to dobry wybór. Dobra, jakie było największe wyzwanie podczas tworzenia Prey? Na przykład, nie wiem, melodia, tekst, czy na przykład te emocje, które chciałaś przekazać? Rzeczywiście już taki szkic powstał przez producentów, którzy napisali piosenkę. Później, jak dopiero zacząłem nagrywać wokale, Mhm. brakowało pewnej części utworu i napisaliśmy ją wspólnie. I też daliśmy też jakieś różne poprawki do wielu, wielu rzeczy. Więc ten proces był na pewno bardzo, bardzo złożony. Wydaje mi się, że właśnie problem w tym, że, albo nie problem, że trudności nie było jako takich, ponieważ ta piosenka jakoś tak sama, jak ją zaśpiewałem, to sama tak zaczęła dobrze brzmieć po prostu. Oczywiście to demo, które nagrał Angelino, ponieważ Angelino, który startuje w szwedzkich preselekcjach, jest współautorem Prey. To demo brzmiało cudownie. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie zrobić takiego filmiku, gdzie będę mógł właśnie wrzucić część demo, które nagrał Angelino i porównać to do tego, co ja nagrałem. Ej, to będzie ciekawe, Em, no? To może być mega ciekawe. Więc szczerze mówiąc, ten proces był na pewno złożony, tak jak już wspomniałem, ale ta finalna wersja sprawiła, że każdy z nas czuł taką jakąś inną energię i taką magię po wysłuchaniu Prey. I zdecydowaliśmy, że być może jest to znak, że warto zgłosić ten utwór do polskich. Mhm. Mhm. No i w sumie słusznie. Powiedz mi, wygrana na Eurowizji czy Grammy? Nigdy nie marzyłem o Grammy, o Grammy, a o Eurowizji bardzo mocno marzę, więc Eurowizja. Okej. No i ostatnie. Mój ulubiony zwycięzca Eurowizji to? Hmm. Myślę, że Jamala. O, proszę, jaki wybór, słuchaj. Zaskoczyłeś mnie. A dlaczego Jamala? Dlaczego też Jamala? Bo Jamala w sumie była od początku moją faworytką i ja Wow. czułem, że ona może wygrać i naprawdę Mhm. mega się cieszyłem, jak wygrała. A ponadto parę lat wcześniej pamiętam, że miała swoje wystąpienie telewizyjne na takiej trasie Lata Z. I ja wtedy Mhm. akurat byłem przypadkiem pod sceną i dowiedziałem się, że ktoś taki jak Jamala istnieje. Więc ja już z nią znałem dużo, dużo wcześniej przed Eurowizją. I jak się dowiedziałem, że ona startuje w Eurowizji, to byłem mega podekscytowany i od razu jej kibicowałem, a później jeszcze w ogóle po Eurowizji miałem okazję ją spotkać na polskim koncercie i nawet mam z nią zdjęcie, bo śpiewaliśmy na jednej scenie. No super, wow, fajna historia. Ale rzeczywiście powiem ci, że taki wybór taki inny, bo wiesz, wszyscy zawsze mówią Lorin, Måneskin, tam coś tam Destiny, a Jamala w sumie chyba nie razu jeszcze się nie spotkałem z tym. No to całkiem No fajny widzisz. A ty masz wybór. jakiegoś ulubionego zwycięzcę? Wiesz co, to jest tak ciężkie dla Eurofana wybrać kogoś jednego, ale dla mnie chyba jednak Lorin. To Okej, no tak, Lorin 2012, jednak jest 23 to zawsze legendą. w serduszku. No to jest królowa. Dobra, Kuba, to zacznijmy może od samego początku, a tak naprawdę powiedz mi, jak się czułeś, kiedy wiesz, dowiedziałeś się, że właśnie, że trafiłeś już do tej finałowej dziesiątki i w jakim miejscu właśnie byłeś, jak ci napisali, nie wiem, zadzwonili, powiedzieli.
Rzeczywiście już powoli zapominam o tych emocjach, bo dzieje się obecnie tyle No, nie dziwię podczas się. przygotowań właśnie do tego wystąpienia, że inne emocje mi obecnie towarzyszą. Natomiast jak już pytasz, to wracając do tego dnia, pamiętam, że wtedy jechaliśmy na koncert z moim menadżerem i on po prostu po mnie przyjechał pod mój dom i wszedłem do auta i był taki jakiś dziwnie zadowolony, nie wiedziałem o co mu chodzi. Miał jakiś taki, zawsze ma dobry humor, ale wtedy miał wyjątkowo dobry humor i powiedział, że słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, mam jedną złą, drugą dobrą informację. Ja mówię, no dobra, to zaczynaj od tej dobrej. No i on właśnie mówi, że się jakby dostałem tej finałowej dziesiątki, więc w ogóle zacząłem krzyczeć w aucie i mega byłem podekscytowany, tak na maksa, że Aha. no wróciła mi w ogóle wtedy wiara we wszystko, co robię na pewno. To był taki mega magiczny moment. A zapytałem się, dobra, jaka jest ta zła informacja? I mój menadżer mówi, że no niestety, ale będziemy musieli jak najszybciej skończyć płytę, żeby móc ją jak najszybciej wydać, więc to nie była zła informacja dla mnie, bo to się oczywiście wiąże z większą ilością pracy, ale ja kocham to, co robię i cieszę się bardzo, naprawdę. No, to jest najważniejsze. No i jak widzisz, w sumie udało wam się wszystko skończyć i piosenka jest przecudna. Naprawdę, jak ja ją słucham, a słucham ją teraz prawie codziennie tak naprawdę, te wasze wszystkie 10 piosenek, ale twoja taka, Boże, ta melodia wywołuje takie różne uczucia, że po prostu wow. Dobra, To mega wracamy. miło, że tak mówię. Dziękuję bardzo. No, proszę. Jak oceniasz tak naprawdę swoich rywali, pozostałych uczestników? Co możesz powiedzieć o ich piosenkach? Słuchałeś może? Słuchałem oczywiście. Wiem, że jeszcze nie wszystkie piosenki są dostępne, ale uważam, że każdy z artystów wnosi inną energię i coś po prostu innego, coś od siebie Mhm, mm, do tego konkursu, w ogóle do tego koncertu, więc cieszę się, że mogę być i częścią tego wydarzenia, bo jest to naprawdę ogromne wyróżnienie i wierzę, że wszyscy zaprezentują jak najwyższą jakość, jak najlepszą jakość, żeby też ten koncert świetnie wyglądał. mhm, E, Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że jestem ogromnym fanem pani Justyny już od dziecka, więc też wystąpienie z nią na jednej scenie w jednym konkursie to ogromne wyróżnienie dla mnie. I bardzo się cieszę, naprawdę na maksa już się nie mogę doczekać, ponieważ zaczynamy obecnie próby właśnie z jakimiś takimi różnymi, z choreografii, mhm. więc będę musiał się też na pewno przygotować. Próby wokalne, jak się okazało, ja tak sobie myślałem, że zaśpiewać ten utwór to nie jest problem, ale jak zacząłem go ćwiczyć, tak jak ćwiczę normalnie utwory, które śpiewam na żywo w telewizji, to Mhm. okazuje się, że naprawdę jest to bardzo wymagający utwór i myślę, że będzie ciężko, ale, ale no co to dla mnie? W sensie na pewno jakieś kolejne wyzwanie, więc No właśnie chciałem nie powiedzieć, zaczynać się. wyzwanie, no. No i super, i super. Ale powiedz mi jeszcze od razu takie pytanie. Bo ty powiedziałeś, że pani Justynę w sumie szanujesz i tak naprawdę no każdy Polak tak naprawdę zna, kto jest pani Justyna Tyszkowska. Powiedz mi, jakie ty masz takie, wiesz, uczucie teraz wiedząc, że znasz ją tak naprawdę może od dziecka, a teraz właśnie będziesz z nią rywalizować. Ja nawet w każdym wywiadzie to powtarzam i w każdej rozmowie, że nie podchodzę do tego jak do jakiejś rywalizacji, bo dla mnie muzyka jest muzyką i ciężko ją jakkolwiek porównać, bo o gustach się po prostu nie dyskutuje. Jeden woli balladę, drugi woli coś energicznego, a trzeci woli jeszcze jakąś silną, alternatywną piosenkę. I Mhm, to jest piękne w Eurowizji, że tak właściwie mm, wszyscy ludzie, którzy właśnie oglądają ten konkurs, mogą znaleźć coś dla siebie. tak. Ale wracając do tego, o co pytasz, to na pewno, no jeżeli bym powiedział na przykład, nie wiem, sobie to 10 lat temu, to ja bym w to nie uwierzył, więc to jest w ogóle niesamowite. I tak właściwie ja dopiero z panią Justyną poznałem się tak osobiście, właśnie za kulisami, jak wychodziliśmy na konferencji. I też to było bardzo, bardzo miłe. Mhm. W ogóle mieszkamy, mój dom rodzinny jest niedaleko pani Justyny, No więc proszę. mieszkamy bardzo blisko siebie. Zresztą też współpracowałem z jej synem, z Leonem, ponieważ Leon jest świetnym producentem, który też wydaje muzykę.
i wydaliśmy wspólnie jeden utwór i pamiętam, że to też była bardzo miła współpraca, nawet pani Justyna udostępniała chyba ten utwór, No, więc jakoś tak się kojarzyliśmy medialnie, ale nie mieliśmy okazji się poznać osobiście. no to widzisz, no to teraz w sumie jest dobra okazja. Dobra, powiedz mi, Kuba, co według ciebie tak naprawdę wyróżnia Prey od wszystkich tych tegorocznych piosenek? Mm, Nie wiem, być może dlatego, że Prey opowiada bardzo intymną historię, którą zawsze chciałem opowiedzieć i sprawia, że bardzo się wzruszam przy tej piosence, że jakoś jest w niej tyle emocji i tyle takich uczuć, które włożyłem w ten utwór, że boję się jednej rzeczy, żebym po prostu się nie wzruszył podczas występu, O, ponieważ to jest dla mnie chyba najważniejsze, żeby jednak trzymać te emocje na wodzy i wykonać jak najlepiej utwór mhm. e, i dać siebie po prostu wszystko. I jedyna właśnie taka moja obawa, jak już zacząłem ćwiczyć ten utwór, to po prostu boję się tych emocji i tego ewentualnego wzruszenia. Więc wydaje mi się, że to na pewno wyróżnia Prey. Myślę, że to jest też świetnie wyprodukowany numer, ponieważ jednak ta szwedzka jakość, nie ukrywam, no jest dobrą jakością. I, i tak właściwie można powiedzieć, że wszystkie największe gwiazdy, nawet światowe, mogę tak rzec, zaczynały właśnie w Szwecji i też gdzieś tam ci producenci szwedzcy później wyprowadzali się do LA i wszystkim się wydawało, że to Amerykanie tworzą tą muzykę, na przykład dla Katy Perry albo Rihanny. Więc bardzo się cieszę, że mam to opportunity, żeby pracować z tak niezwykle doświadczonymi profesjonalistami i prezentować tak dobrą jakość i podpisywać się pod tym i to jest w ogóle dla mnie niemożliwe, bo od zawsze o tym marzyłem. I no Prey jest też taką nową odsłoną mojej twórczości, więc ten utwór, tak jak wspomniałem, zapowiada moją pierwszą płytę. Prace nadal trwają, na pewno materiał będzie zróżnicowany, ale to będzie totalnie coś innego niż dotychczas prezentowałem. To nie będzie taki zwykły pop, Mhm, tylko mhm. będzie to coś więcej, coś tak po prostu z serducha i to Prey wypływa po prostu z serducha. No to czekamy, czekamy. I rzeczywiście, tak jak mówisz, no szwedzka muzyka tak naprawdę teraz jest na całym świecie, tak mi się wydaje. Tak jak ty mówisz, że ludzie nawet nie wiedzą tak naprawdę, że to są ludzie po prostu z Szwecji. A szwedzki pop, tak jak ty mówisz też, jest bardzo taki smaczny tak naprawdę. No wiesz, niby taki prosty, zwykły, ale jest coś w nim tak naprawdę. To No i prawda, Prey w sumie jest z tą piosenką z takich, że naprawdę jest super ta balada, naprawdę. Powiedz to mi cieszę proszę, się bardzo. Lidia tak naprawdę słynie, wiesz, z bardzo fajnych występów, bardzo takich, wiesz, wyjątkowych show. Ludzie się jak najbardziej starają, wiesz, nie tylko, żeby pokazać swój wokal, ale rzeczywiście, żeby był bardzo fajny staging. Powiedz mi, czy Kuba Szmajkowski na preselekcjach już 14 lutego będzie miał taki minimalistyczny występ, czy to będzie na przykład, nie wiem, bardziej jakieś takie wow show? Czego możemy oczekiwać od Kuby Szmajkowskiego? Mhm. Myślę, że na pewno bardzo dużo się będzie działo na scenie w kwestiach świateł, wizualizacji, kolorów. E, Mhm. Nawet powstał taki specjalny filmik, który pokazuje mniej więcej, jak będzie wyglądał występ. Taki film No. instruktażowy dla pani reżyser, dla tancerzy, dla choreografa, dla mnie, żebym też wiedział, jak się poruszać po scenie. Mhm, mhm. No przede wszystkim, jakie będą wizualizacje, co muszę zrobić w danym momencie, żeby to było zsynchronizowane z diodą jakby z tym głównym ekranem, więc mega się cieszę, bo na pewno to będzie coś, czego jeszcze nie prezentowałem. Wiem, O, że Lovesick było bardzo dobrym występem, tak. ale tutaj sięgamy trochę wyżej, jeśli chodzi o Prey i na pewno będzie to wymagało o wiele większego skupienia ode mnie, Mhm. bo przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby świetnie zaśpiewać utwór, ale to show też się liczy i mocno wierzę, że uda się po prostu to wszystko pokazać tak, jak się to narodziło w głowie mojej i mojego teamu, ponieważ Mhm. pracujemy
w szerszym gronie i każdy ma jakieś różne pomysły i po prostu to sobie zapisujemy, później dodajemy właśnie do tego filmiku instruktażowego. Mamy też nawet rozpisany specjalny scenariusz z Mhm. dokładnymi sekundami, co kiedy się pojawia, Jak na kiedy Eurowizję. patrzę w kamerę. Więc naprawdę zajęło nam to bardzo, bardzo dużo czasu, żeby coś takiego przygotować. Mhm. E, I pomimo tego, że kocham jakby śpiewać, kocham występować, to jednak te kwestie mnie zawsze najbardziej stresują, bo najmniej się na tym znam. Ale mam bardzo doświadczony team, który mi w tym pomaga i bardzo się cieszę, że trafiłem na takich ludzi i na pewno zadbają o to, żeby ten występ był jakościowy. No, słuchaj, nie możemy się doczekać. A jak już wspomniałeś o swoich poprzednich właśnie występach, powiedz mi teraz, wracając w sumie tak wiesz, myślami do twoich dwóch poprzednich występów. Po pierwsze, który bardziej ci się podoba? Jak już teraz jesteś z piosenką Prey, już masz dużo większe doświadczenie, czy byś coś zmienił wtedy, czy jednak pozostawił wszystko tak, jak jest? Ja myślę, że i tak bym zostawił wszystko tak, jak jest, bo nic nie dzieje się bez przyczyny. I Lovesick oczywiście, z Lovesick wycisnąłem całą cytrynę, którą mogłem i zaprezentowałem ten utwór najlepiej, jak tylko potrafię, pomimo tego, że ta wersja studyjna trochę się różni od tej wersji na żywo. Mhm. Em, To jednak Lovesick jest moim ulubionym występem, takim w ogóle dotychczasowym, jeśli chodzi o show. You Do Me, tam było bardzo dużo takich okoliczności, które się działy dookoła wewnętrznie. E, I tak cieszę się, że wydałem ten utwór, i tak cieszę się, że wystartowałem w preselekcjach, bo to zawsze świetna przygoda i też No pewnie. dobry trening wokalny, i nie tylko. I to też buduje doświadczenie. Ale wydaje mi się, że Prey jest jednak mimo wszystko najlepszą propozycją, którą dotychczas proponowałem, startując w preselekcjach. I no tutaj jest taka historia, taka mocna historia właśnie, o której cały czas wspominam, która wywołuje we mnie ogromne emocje i mam nadzieję, że po prostu się nie rozkleję na scenie. Będzie wszystko dobrze. Słuchaj, powiem ci tak, że Love Peak rzeczywiście, jak teraz wspominam, naprawdę to był bardzo dobry występ, ogólnie bardzo dobry start według mnie. Naprawdę, to był cudowny występ i jak wokalnie, taki w sumie i show. Niby wiesz, nie było coś takiego wyjątkowego, niby tylko tancerki, te światła, ale wyglądało to całkiem dobrze, ja uważam. Więc oczekujemy, że Prey i show staging z Prey będzie jeszcze lepsze. Dobrze, Też Kuba, mam taką powiedz mi, czy nadzieję. Eurowizja to jest taki dla ciebie krok do międzynarodowej kariery, czy tak po prostu, wiesz, taka przygoda, raczej traktujesz to jak taka szansa, powiedzmy. Na pewno traktuję to jako szansa przede wszystkim, chociaż nie ukrywam, że marzę o tym, żeby śpiewać dla szerszego grona odbiorców. Marzę o tym, żeby śpiewać po angielsku, pomimo tego, że kocham język polski, to ja jednak lepiej się czuję w repertuarze po angielsku i od zawsze to powtarzam, zawsze to jakoś bardziej czułem, tak Mhm. wewnętrznie. Nie wiem dlaczego, nie wiem, co jest tego przyczyną. Być może jeszcze nie powstał taki utwór po polsku, który sprawiłby, że się przekonam do tworzenia po Możliwe, no. polsku. Aczkolwiek mogę zdradzić, że mamy polską wersję Prey. O, proszę. A Więc będzie wydana? na pewno będzie wydana. Nie wiem Super. jeszcze kiedy, ale mamy polską wersję Prey i jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry tekst. Napisany przez dolną artystką, jeszcze nie mogę zdradzać, Mhm. ale jest to bardzo, bardzo dobry tekst i ten tekst akurat na tyle do mnie trafia, że wiem, że jeżeli wydam ten utwór na tym etapie mojego życia, to nie będę tego żałował. Bo jednak tak jak mówię, z tym językiem polskim bywa ciężko i po prostu nie wszystko ze mną rezonuje, to co gdzieś tam też sam piszę, bo tworzę po polsku, Mhm. albo też spotykam się z różnymi innymi songwriterami, to jednak ta wersja na tyle do mnie przemawia, że wiem, że na pewno ona ujrzy światło dzienne. Wow, no to jest ciekawe, to słuchaj, polską wersję bardzo chętnie posłucham, a to mnie zdziwiłeś. Ja myślałem, że jak już wiesz, jak to było nagrane z Szwedami, no to tylko jest angielska wersja. Super, no to ciekawe, ciekawe. Dobra, Kuba, powiedz mi, jak wygrasz już preselekcję, polskie kwalifikacje, to powiedz mi, jaki będzie twój pierwszy krok ogólnie? Oh my God, w sensie na razie zastanawiam nad tym, jak przygotować się do występu i skupiam całą energię
Oczywiście wiem, że dużą faworytką jest pani Justyna i jeżeli się uda pojechać pani Justynie, to ja jej będę też kibicował. Natomiast też mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ Prey jest mocną propozycją. I jeżeli przypadłby mi ten zaszczyt, to na pewno reprezentowałbym nasz kraj najlepiej, jak tylko potrafię. Jaki byłby mój pierwszy krok? Myślę, że wtedy już oddałbym się, byłbym w takich emocjach, że musiałbym się oddać w ręce całego teamu ze Szwecji i oczywiście też z Polski, którzy wiedzieliby, jakie kroki podjąć, żeby wykorzystać te szanse jak najlepiej. Mhm. Oczywiście mamy mnóstwo materiału, więc muzycznego, więc to nie jest problem, żeby na przykład jakoś przeoczyć tą szansę, jeżeli by się to przytrafiło, albo jakoś nie wykorzystać tego momentu. W to akurat wątpię, że tak by się stało, ponieważ z tak dobrym materiałem, który już mamy, a jeszcze jesteśmy w trakcie pisania nowego, to na pewno by się wszystko udało, w sensie wykorzystać i wycisnąć całą tą sytuację jak cytrynę. Mhm. Ale rzeczywiście, no na razie wiesz, jakby ja się skupiam na występie i dla mnie sam występ jest bardzo ważny. Żeby po prostu zrobić dobre show, być z siebie dumnym i też z ludzi, którzy ze mną pracują nad tym wszystkim. Oczywiście, oczywiście też tak uważam. No, słuchaj, bo rywalizacja na pewno będzie, tak mi się wydaje, wiesz, każdy uczestnik mówi, że jej nie ma, ale jednak jak już zacznie się ten konkurs, to na pewno się pojawi już ten taki, powiedzmy, ogień. Ja myślę, że O, taki ogień się pojawi na pewno w mojej głowie przed konkursem z samym sobą, ta mhm, rywalizacja, żeby po mhm. prostu pokonać ten stres i trzymać te emocje na wodzy, tak jak wspomniałem. I naprawdę nie myślę o tym, żeby kogoś być lepszy od kogoś. Uważam, że każdy będzie najlepszy na swój sposób, jak tylko to potrafi. Oczywiście. Więc no najważniejsze dla mnie jest po prostu to, żeby zaprezentować się najlepiej, jak ja potrafię. No to tak, ponieważ te preselekcje uważam, że są naprawdę różnorodne i to jest super, ponieważ każdy znajdzie w sobie, wiesz, piosenki jak na przykład na dancing, jakieś piosenki serca, czyli balady, no i oczywiście coś w stylu na przykład Swada, albo Chrust, no albo oczywiście Justyny Steczkowskiej, więc to jest super. Dobrze, Kuba, powiedz mi, jak radzisz sobie z presją ogólnie, bo wiesz, dużo ludzi pisze, o, to już trzeci raz, oj, coś tam jeszcze. Czy to wpływa na ciebie? I jak sobie radzisz? A propos tego, że podchodzę już trzeci raz do konkursu, to absolutnie się tym jakoś nie przejmuję, Nie bardzo bo dobrze. nie tyle chodzi mi o wygraną, co o po prostu prezentację nowej wersji siebie i tego, nad czym pracowałem przez ostatni czas. I to jest najważniejsze. Kocham Eurowizję, ale staram się jakby nie mieć presji na to, że muszę być najlepszy albo Mhm. mm, muszę zająć to pierwsze miejsce, bo pierwsze miejsce według mnie to można zająć, wiesz, w jakimś sportowym konkursie, a jeśli chodzi o No. muzykę, to naprawdę jest to kwestia gustu i kwestia Mhm. wielu okoliczności, na pewno też nazwiska i wyrobionej jakiejś marki przez lata. Ale jak sobie radzę z presją? Ja na przykład bardzo chciałbym, żebyśmy my Polacy podchodzili do konkursu piosenki Eurowizji jak do wydarzenia muzycznego, jak do cieszenia się muzyką, tak jak jest to na przykład Melody Festivalem. Melody Festivalem jest ogromną tradycją w Szwecji, gdzie każdy się cieszy, że wiemy, że to co roku będzie i nie mogą się doczekać tych wystąpień, publikacji tych piosenek i każdy jakby tym żyje. Ja na przykład chciałbym, żebyśmy w Polsce mieli też taki festiwal, bo na pewno to by sprawiło, że zaczęlibyśmy inaczej myśleć o Eurowizji i być może to byłby klucz do sukcesu, bo jak wiemy, w Szwecji te sukcesy szybciej im przychodzą na Eurowizji niż u nas w Polsce. Więc uważam, że powinniśmy się trochę zainspirować myśleniem przede wszystkim. Mhm. A propos jakiegoś hejtu czy jakiejś innej presji, to wydaje mi się, że już na tyle dużo rzeczy przeżyłem związanych z jakimiś nawet międzynarodowymi aferami, nawet związanymi z moją osobą, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla mnie i nie czytam, nie jestem w żadnych grupach fanowskich, nie czytam komentarzy. Staram się oczywiście czytać komentarze na przykład pod tym lyric video, które opublikowałem do Prey, ale w kwestii jakichś innych wiadomości czy coś, to ja teraz nie mam czasu po prostu na to.
No, nie dziwię się, nie dziwię się. Ale też rzeczywiście masz rację, że wiesz, Melody Festiwalem to jest takie święto w sumie u nich narodowe. U nas to bardziej jednak Hunger Games. Ja bym to nazwał tak, że wiesz, że jak Tak, wygrasz, no to tak. koniec. Święto hejtu, nie? To jest, według mnie to No, jest święto hejtu. I to jest straszne, bo na przykład w Melody Festiwale jest mnóstwo artystów, którzy próbują co roku, tam, no chyba można 3 razy pod rząd, jeśli dobrze pamiętam. u E, nich tam tysiące razy oni Tak, próbują. zobacz, nawet Lorin brała kiedyś udział, wygrała, później znowu wróciła, wygrała. Teraz Mons Zemerlow wraca, też jest ogromnym faworytem, więc to jest piękne, że ten festiwal zrzesza wielu artystów w każdym wieku i każdy znajdzie coś dla siebie i jest to po prostu święto muzyki. I chciałbym, No, żebyśmy my też tak zaczęli myśleć, bo po pierwsze będziemy mieli z tego większy fan, a po drugie uważam, że im mniejsze jakieś spięcie wewnętrzne, tym ten sukces łatwiej przychodzi. będziemy już w sumie kończyć. Bardzo Ci dziękuję za ten w sumie fajny wywiad. I Kuba, życzymy oczywiście Tobie powodzenia, ponieważ tak jak już na początku powiedziałem, piosenka jest naprawdę cudna, naprawdę dociera do serduszka i uważam, że w sumie sporo widzów to też poczują i mam nadzieję, że Twój występ będzie też w sumie całkiem dobry, więc już czekamy na to. Oczywiście, Kuba, jak chcesz, to jeszcze masz tak minutkę, żeby powiedzieć swoim fanom i ogólnie naszym widzom, zachęcić głosować na Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, naprawdę bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. A moi drodzy, jeżeli mogę Was prosić o wsparcie i o głosy podczas 14 lutego, to będzie mi bardzo miło. Oczywiście wybierzcie to, co uważacie za słuszne, ale postaram się zaprezentować się z jak najlepszej strony i dać po prostu najlepszy występ. A z nami był Kuba Szmajkowski i cześć wszystkim.